Witajcie, drodzy słuchacze i widzowie. Czy w polityce są jeszcze jakieś granice? Czy można zaufać potędze, która mówi: przyjmuję cię jak brata, ale patrzy na ciebie jak na pionka? Dziś przeniesiemy się w sam środek średniowiecznej Europy, gdzie królewskie słowo ważyło mniej niż miecz, a zdrada bywała bardziej opłacalna niż wierność. To opowieść o księciu, który stracił wzrok. Oto historia Bolesława Rudego, pretendenta do czeskiego tronu, i Bolesława Chrobrego, który wiedział, że czasem, by zyskać wszystko, trzeba wyeliminować tych, którzy nie wpasują się w plan. Rok 999. Czechy pogrążają się w kryzysie po śmierci Bolesława II Pobożnego. Jego syn Bolesław III, zwany Rudym, zasiada na tronie, ale nie dorósł do roli. Historycy nazywają go impulsywnym, okrutnym, paranoicznym. Zamiast rządzić, wszczyna czystki. Wyrzuca możnych z kraju, więzi, torturuje, braci traktuje jak rywali. Szlachta milknie tylko na chwilę. Cesarz Henryk II patrzy na Czechy jak na drzwi, za którymi rozgrywa się domowa awantura. A Bolesław Chrobry? On już myśli, jak je otworzyć. Rudy zostaje obalony, ucieka i, co ciekawe, nie kieruje się do cesarstwa, ale do Polski. Wybiera Bolesława Chrobrego. Kto szukał schronienia u Chrobrego, liczył się z tym, że może stać się narzędziem. Pisał kronikarz czeski Kosmas. Chrobry przyjmuje Rudego oficjalnie jako sojusznika, w rzeczywistości jako zakładnika. Ale Rudy nie jest sam. Do Polski trafiają prawdopodobnie też jego bracia Jaromir i Oldrzych. Wszyscy konkurenci do czeskiego tronu. Wszyscy w rękach jednej osoby. To nie jest przypadek, to mistrzowska gra. Chrobry nie wybiera, on obserwuje, podsuwa kandydatów Niemcom, negocjuje z Czechami. Trzyma wszystkich graczy przy życiu tylko po to, by gra mogła toczyć się dalej. To czysta kalkulacja. Gal Anonim pisał o nim: przezorny i przebiegły, umiał służyć i panować. W międzyczasie Henryk II próbuje wpływać na czeską sukcesję, ale każda niemiecka ingerencja tylko wzmacnia Chrobrego w oczach czeskich elit. Dla nich lepszy piast niż cesarska marionetka. W 1002 roku władzę w Czechach przejął Jaromir. Bolesław Chrobry interweniował wówczas na rzecz Bolesława Rudego, wspierając go w odzyskaniu tronu. Dzięki tej pomocy w 1003 roku Rudy ponownie objął władzę w Czechach. Czeski książę wraca do prześladowań opozycji. Chrobry wie, że czas gra na jego korzyść, ale Rudy staje się problemem. Bo był nieobliczalny. Kiedyś obciął język własnemu doradcy, innym razem rozkazał utopić możnego w bali. Czesi go nie chcieli, Chrobry nie mógł mu zaufać, a Niemcy go nienawidzili. Ale to wciąż był książę i zagrożenie. W oczach Chrobrego niesterowalna figurka. Taka, która w nieodpowiednim momencie może przewrócić cały plan. I wtedy zapada decyzja. Według kronikarza Dietmara z Messerburga to Chrobry rozkazał go oślepić. Nie publicznie, nie oficjalnie, dyskretnie, ale skutecznie. Oślepiono go na rozkaz księcia polskiego, pisze Dietmara. Gal Anonim nie wymienia tego wprost, ale kiedy mówi o karaniu przeciwników mądrze i bez krwi, trudno nie dostrzec aluzji. W średniowieczu ślepy książę to książę martwy. Nie może prowadzić wojsk, nie może rządzić, nie może nawet wystąpić publicznie. To koniec kariery politycznej. Jak doszło do oślepienia? Chrobry zaprosił Bolesława Rudego do Krakowa. Tam go pojmał, wrzucił do lochu i zrobił, co miał zrobić. A teraz wyobraźcie sobie scenę, gdy Bolesław Chrobry schodzi do lochów, gdzie siedzi oślepiony Bolesław Rudy.
Nie tak wyobrażałeś sobie powrót do Czech? A ty? Czy tak wygląda gościnność w twoim kraju? Przyjąć brata na wygnaństwie i wyłupić mu oczy? Brat. Nie byłeś mi bratem. Byłeś pionkiem, który zapragnął zostać królem. Mogłeś mnie wygnać, cisnąć za granicę jak psa. Ale ty chciałeś, żebym zniknął. Na zawsze. Nie mogłem pozwolić, byś wrócił do Pragi jako ślepy los historii. Ty nie byłeś przyszłością Czech. Byłeś zagrożeniem dla porządku, który buduje. Zabiłeś mnie, ale nie mieczem. Zabiłeś imię, nie ciało. Odebrałeś mi wszystko, co czyniło mnie księciem. To cena władzy. Rządzi ten, kto nie ma złudzeń. Ty je miałeś i zapłaciłeś. A ty? Ty też zapłacisz, Bolesławie. Ale twoją ceną będzie pamięć. Ja zniknę, ale twoje imię będzie szeptane nie ze czcią, lecz z lękiem. Władcy nie budują pomników ze złota. Budują je z ciszy po tych, których unicestwili. Żegnaj, Bolesławie. Chrobry nie przelał kropli krwi. Nie zdobył pełnię władzy nad sytuacją. Nie mieczem, lecz przebiegłością panował nad sąsiadami, pisał Gal. W 1003 roku Bolesław Chrobry wkracza do Czech, bez oporu. Czesi, zmęczeni chaosem, witają go jak wybawcę. Ale on nie siada na tronie. Działa w imieniu cesarza, choć Henryk II nigdy go o to nie poprosił. To była mistyfikacja. Chrobry chciał, by wyglądało to legalnie, ale w rzeczywistości działał na własną rękę. Rok później cesarz reaguje, wysyła wojska. W 1004 roku Jaromir zasiada na tronie, wyniesiony przez Niemców, a Chrobry musi się wycofać. Ale nie wszystko stracone, zyskuje coś znacznie cenniejszego. Reputację gracza, z którym trzeba się liczyć. Oślepienie Rudego to akt bezlitosny, ale czy bezsensowny? Nie był pierwszym oślepionym w historii. W Bizancjum to była praktyka wręcz systemowa, w Rusi znana, w Czechach szokująca. Chrobry pokazał, że potrafi stosować środki nie tylko brutalne, ale i symboliczne. Zabrał wzrok, ale ocalił pozory. Nie zabił, nie wtrącił do lochu. Po prostu unieczynnił. To więcej niż okrucieństwo, to chłodna logika polityczna. Historia Bolesława Rudego to nie tylko kronikarska ciekawostka. To przypowieść o tym, jak władza potrafi wypaczać każde relacje. O tym, że gościna może być złotą klatką, a przyjaciel najgorszym przeciwnikiem. Bolesław Chrobry? Dla jednych to twórca polskiego prestiżu, dla innych mistrz dwulicowości, a może jedno i drugie. W świecie, gdzie tron był warty każdej ceny, Chrobry zapłacił ją cudym wzrokiem. Do roku 1034 na Wawelu zamieszkiwał ślepiec. Ubrany w książęce szaty, uważa się, że był to Bolesław Rudy. Tak pisał Paweł Jaśnica, polski historyk. A wy jak oceniacie tę decyzję? Czy Bolesław Chrobry przekroczył granicę? Czy można go usprawiedliwić dobrem państwa? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej historii o mrocznych stronach władzy, zdradzie i politycznych intrygach, które zmieniły bieg dziejów, zachęcam do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Wam możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.